Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Witam Was serdecznie na dzisiejszych zajęciach. Tematem naszego spotkania jest odcinek lędźwiowy, profilaktyka i zdrowe nawyki. Przygotujcie sobie do dzisiejszej praktyki wałek do jogi, koc, pasek i klocek. Jeżeli nie macie wałka do jogi, wystarczy koc. Zapraszam. Jeśli już jesteście gotowi, przygotujcie sobie wałek, ewentualnie koc. Położymy się teraz na plecach z podpartymi nogami i w tej pozycji będziemy rozluźniać dół pleców, czyli odcinek lędźwiowy. Potrzebujemy wałeczek. Jeżeli masz koc, to złóż go sobie na pół i jeszcze raz na pół i taki to będzie wałeczek zrobiony z koca. Dobrze, jeżeli mamy wałek, kładziemy sobie w poprzek maty i kładziemy się na plecach. Przesuwam sobie ten wałek prawie pod pośladki, a następnie krzyżuję nogi. I zobaczcie, kładę nogi w taki sposób, że moje łydki oraz stopy są oparte na wałku. No i potem kładę resztę ciała. Nogi są troszeczkę wyżej, czyli miednica bardziej teraz opada na podłogę, dzięki czemu dół pleców będzie mógł się bardziej rozluźnić. Ręce kładziemy po bokach ciała. Pilnujemy, żeby nie podciągać ramion w górę, barków, tak więc też oddalcie ramiona od uszu. I chwileczkę leżymy sobie w tej leżance. Taką leżankę można zrobić o każdej porze dnia, jeżeli czujecie, że właśnie napina się, spina napięciowo dół pleców, to można właśnie położyć się w ten sposób z nogami ułożonymi troszeczkę wyżej. Można sobie w tej pozycji też czytać. Z kolejnym wydechem rozluźnij jeszcze bardziej brzuch i pozwól, żeby te zewnętrzne powłoki brzucha w postaci skóry, powięzi, pod powięzią mięśni, żeby one sobie zaczęły opadać, rozluźniać się i opadać. I to rozluźnianie niech wpływa na narządy wewnętrzne jamy brzusznej i podbrzusza. Nie dociskaj tylko dolnych pleców do podłogi. To nie jest ten ruch dociskania, tak jak teraz zrobiłam, kręgosłupa lędźwiowego do ziemi. On jest minimalnie ułożony nad podłogą. Po prostu rozluźniamy. Rozluźniamy wnętrze brzuszka. I nawet celowo teraz przekieruj uwagę na właśnie tą przestrzeń całego brzucha, górnego, środkowego i dolnego, okolice splotu słonecznego, okolice pępka i podbrzusza. I wyobraźcie sobie, że nie mamy teraz płuc i oddech pojawia się w jamie brzusznej. Tak jakby teraz nasz brzuch oddychał. Tak jakby on był odpowiedzialny teraz za oddech. Zwróć uwagę na to, że jamę brzuszną, że ona jest dosyć duża. Ona jest w okolicach pleców, po bokach, czyli w talii, po prawej i lewej stronie i to jest też góra. Tak więc oddychając teraz do tej przestrzeni jamy brzusznej, oddychaj również do dolnych pleców i do talii, po prawej i lewej stronie, nie tylko w górę. To ćwiczenie będzie nam bardzo fajnie rozluźniało właśnie wnętrze brzucha, organy jamy brzusznej, okolice właśnie dolnych pleców, odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I teraz odwrotnie skrzyżujemy nogi, czyli druga łydka będzie z przodu. I podpieramy stopy, golenie na bałku i rozluźniamy brzuch, ale nie dociskamy dolnych pleców do ziemi, do podłogi. Upewnij się, że masz rozluźnione ramiona.
Tu mogą być zamknięte oczy. W takiej leżance możecie spokojnie nawet sobie leżeć 5-10 minut. Z racji tego, że no tutaj w tej lekcji mamy jakiś tam ograniczony czas, nie pracujemy warsztatowo, ale tutaj śmiało można by było w takiej leżance właśnie sobie poleżeć dłużej, nawet do 10 minut. Ze zmianą skrzyżowania nóg. 5 minut prawa noga z przodu, a potem 5 minut lewa noga z przodu. I fajnie by było, jakbyście właśnie cały czas byli skupieni na tym oddechu. W przestrzeni jamy brzusznej. Tak jakby nie było teraz płuc. W ten sposób, oddychając, rozluźniamy nadmiernie napięte przestrzenie w okolicach kręgosłupa, no i nadmiernie napięte przestrzenie w okolicach jelit i wszystkich właśnie narządów wewnętrznych. Wątroba, żołądek, trzustka, śledziona. Wszystko jest właśnie masowane teraz poprzez oddech. Może zauważysz teraz, że to rozluźnienie wewnątrz brzucha wpływa na rozluźnienie głowy, mózgu i całego naszego systemu nerwowego organizmu. Ten mózg jest bardzo połączony właśnie z przestrzenią brzucha. I tu jeżeli wiemy, że łatwo się denerwujemy, napięcia jakoś nas dotykają, takie psychosomatyczne, to właśnie pracujcie często, róbcie ćwiczenia oddechowe i taką leżankę można też sobie zrobić i po prostu skupić się na rozluźnianiu całego brzucha. Zrób jeszcze 2 oddechy. Poczuj, jak ten brzuszek jest bardziej rozluźniony, może łatwiej on unosi się i opada podczas wdechu i wydechu. I następnie przeniesiemy ręce wzdłuż tułowia, podnosimy kolana, przekręcamy się na bok i wysuwamy ten wałek i położymy się płasko ze zgiętymi nogami. Drugie ćwiczenie, które będzie też nam rozluźniało dół pleców, przyciągamy zgiętą prawą nogę do brzucha, łokcie są szeroko, ramiona oddalone od uszu, od głowy. Teraz wysuń trochę do przodu lewą nogę i na wydechu przesuń ją, pchając piętę po podłodze w przód. I teraz prostując tą dolną lewą nogę, staramy się, żeby ta górna prawa zgięta noga nie odskoczyła od ciała. Czyli cały czas zbliżam prawe udo do brzuszka. Dobrze, wystarczy. Zegnij lewą nogę, prawą postaw i teraz lewa noga do ciała, zbliżam udo do brzucha. Odstawiamy troszeczkę dalej prawą nogę i teraz na wydechu przesuń piętę prawej nogi w przód. I tutaj też w tym ćwiczeniu u jednych osób wyprostuje się kolano prawe, u innych nie. Jeżeli ta noga nie może się wyprostować, no to niech ona zostanie leciutko zgięta. Ale mimo wszystko mobilizuj tą nogę do tego, żeby przesuwała się cały czas do przodu. I w międzyczasie lewe udo jest blisko ciała. Też pilnujemy, żeby ta noga nie odskakiwała od brzucha. Dobrze, zegnij prawą nogę, postaw i lewa. I teraz raz prawą, raz lewą nogę dociśnij do przestrzeni brzucha. I coraz dalej odstawiam stopy. Na wydechu przyciągnij nogę, na wdechu odstaw. I jeżeli możesz, jedną nogę kładziesz wyprostowaną na ziemi, a drugą przyciągasz do ciała. Czyli już tą dolną nogę kładziemy. Wydech, wydech.
To ćwiczenie też bardzo fajnie uruchomi i rozgrzeje w pewien sposób raz, że nogi, a dwa właśnie dół pleców. Ostatnie powtórzenie, prawa, lewa noga. Ok, i wystarczy. Teraz rozstawiamy stopy na szerokość bioder, kolana zgięte, ręce kładziemy po bokach ciała, wnętrze dłoni skierowane do góry i teraz w taki delikatny sposób przechylamy nogi w prawo i w lewo i pozwalamy, żeby za tym ruchem nóg poruszała się miednica w prawo, w lewo oraz ta poruszająca się miednica niech ciągnie za sobą też dół pleców. Dobrze, zatrzymaj i teraz troszeczkę szerzej rozstaw stopy aż na szerokość maty i teraz jeśli pozwalają Ci na to Twoje plecy, Twój kręgosłup, to opuszczasz jeszcze niżej nogi. Czyli ta dolna noga, dolne udo może dotknąć ziemi. Wydech i wdech. Wydech. W ten sposób będziemy mocniej pobudzali kręgosłup do skrętu. Na wydechu nogi w dół, na wdechu nogi do góry. Ramiona rozluźnione, brzuszek rozluźniony, ciągły i swobodny przepływ powietrza. I teraz zorientuj się, na którą stronę jest Ci łatwiej opuścić nogi, a na którą trudniej, gdzie jest przyjemniej, a gdzie jest tak bardziej ciasno i sztywno. Nie sugeruj się mną i zatrzymaj nogi po jednej stronie, tam gdzie jest właśnie trudniej, ciaśniej. I teraz, jak już te nogi są opuszczone, wchodzę w taki delikatny puls. I ten puls generuje z dociśnięcia wewnętrznej krawędzi tej górnej nogi. Dociskam i w ten sposób porusza mi się bardziej właśnie miednica i cały tułów, nawet ramiona. A jak się jeszcze bardziej rozluźnimy, to nawet będzie się lekko kołysać głowa. I takimi małymi pulsacyjnymi ruchami rozluźniamy właśnie okolice kręgosłupa, pleców. Dobrze, wystarczy. Podnosimy kolana i jeszcze raz na chwilę przerzucamy nogi z jednej strony na drugą i już troszeczkę szybciej. I tutaj możemy dołożyć ruch ramion i głowy. I w przeciwnym kierunku przełóż ręce i głowę. Na wdechu jest przejście, na wydechu opuszczamy ręce i głowę. I tutaj tempem możecie się bawić. Ono może być wolniejsze, może być szybsze. To też jest zależne od stanu naszego kręgosłupa. Jeszcze 2 powtórzenia. I wracamy. Dobrze, przekręcamy się na boczek i przejdziemy teraz do siadu. Na chwilę usiądźcie w siadzie skrzyżnym. Jeżeli bardzo wysoko są kolana, to siadamy wyżej na kocu lub na wałku, tak żeby mogły nogi się troszeczkę obniżyć. Wysoko sterczące kolana będą nam spinały przednie pachwiny, a to nie jest dobre dla właśnie dolnych pleców. Dobrze, jak usiądziecie, płasko lub na kocu, ewentualnie na wałku, robimy jeszcze boczne skłony, czyli rozciągamy prawą i lewą stronę tułowia, wydech, wydech, wydech i też zatrzymaj się po stronie, która jest ciaśniejsza, sztywniejsza, też nie sugeruj się mną, zobacz, która to będzie strona u Ciebie i zrób teraz 10 pogłębień. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobrze. 4 powtórzenia na jedną, drugą stronę. Dobrze. I odwrotnie krzyżujemy nogi. Druga noga z przodu. I teraz przechodzimy do
delikatnych skrętów. Głowę ustawiam nad miednicą, jedną rękę przekładam za miednicę, drugą za kolano i robię na wydłużonym kręgosłupie skręt raz w jedną, raz w drugą stronę. Tymi wszystkimi ćwiczeniami, które Wam teraz pokazuję, robimy sobie taką rozgrzewkę. Rozbudzamy kręgosłup i te ćwiczenia można robić w pozycji stojącej, siedzącej. I też poczuj, na którą stronę jest Ci łatwiej zrobić skręt, na którą trudniej i na chwilę zatrzymaj się po tej stronie, gdzie jest trudniej. I też nie sugerujcie się mną. Oddech do przeponki, oddech do płuc, do przepony, do brzucha. Jeszcze 2 oddechy. I 4 powtórzenia naprzemienne. Skręt w jedną stronę, drugą, jeszcze 2 i w drugą. Dobrze? Na chwilę skłon do przodu, idziemy rękoma do przodu, do przodu, do przodu, tyle ile możesz. Pośladkami pracuj w dół, do maty. Niech wydłuża się i rozciąga okolica krzyża, odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I teraz poprzechylajcie się łagodnie w prawo i w lewo. Tak jak dzieciaczki. Mięciutko przechylam się w jedną stronę, w drugą. Zależy mi na tym, żeby rozciągnęła się powięź, skóra na plecach. Dobra. Odwrotnie jeszcze skrzyżuj nogi i to samo. Idziemy rękoma do przodu, do przodu, do przodu i przechylam ciało. Raz w prawo, raz w lewo. Rozmiękczam okolice pleców dolnych, środkowych, górnych, miednicy. I zatrzymaj się na chwilę. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Przenieś ręce w okolice stóp, nóg i wyprostuj plecy. Kładziemy się teraz na prawym boku. Rozciągniemy przód uda. Ważna przestrzeń też dla dolnych pleców. Przód uda, połączenie nogi tutaj z tułowiem, mięsień biodrowo-lędźwiowy. Dolną nogę zginamy i górną, lewą nogę przyciągamy do pośladka. Chwyć lewą ręką za stopę lewą i przyciągnij piętę do pośladka. Ustaw lewe kolano w linii z biodrem i teraz trzymając ręką nogę, sięgnij udem w tamtą stronę, czyli w lewo. Brzuch rozluźniony. Tu można leżeć też w ten sposób. Tu bym proponowała też położyć sobie koc, żeby głowa była w przedłużeniu kręgosłupa, lub zginamy rękę. I poczuj, jak rozciąga się teraz i wydłuża przód Twojego uda. Ważna przestrzeń dla dolnych pleców. Dobrze. I to samo robimy na drugą stronę. Przejdź do siadu, przełóż nogi na drugą stronę, połóż ją na drugim boku, zegnij dolną rękę, dolną nogę i łapiemy górną stopę za grzbiet, przyciągamy piętę do pośladka i kolanem teraz prawej nogi pracuj w tamtą stronę, wydłużaj cały czas przód uda. No i poczuj, że ten przód uda rozciąga się teraz, wydłuża, robi się coraz dłuższy, a my leżymy i oddychamy. I pozwalamy właśnie tej przestrzeni się rozluźnić, rozciągnąć. Tutaj właśnie bardzo często, jeżeli mamy siedzącą pracę, to te przestrzenie właśnie tej przedniej pachwiny lubią być spięte, bo noga jest cały czas w zgięciu w stawie biodrowym i przez to się przykurcza to miejsce. Dobrze, rozluźniamy, przechodzimy do siadu. I teraz, słuchajcie, przejdziemy sobie dalej. Idziemy do klęku. Do klęku podpartego. Ustaw dłonie pod barkami.
stopy i kolana rozstaw na szerokość bioder i wciągnij delikatnie dolną część brzucha, tak jakbyśmy zapinali za ciasne spodnie. Mamy rozporek, nie możemy tam dopiąć tych spodni i wtedy podciągamy dolną część brzucha. I teraz zróbcie taki ruch, tylko podczas podciągania tej dolnej części brzucha nie wypychaj odcinka lędźwiowego w górę. Niech on zostanie w neutralnym ustawieniu. Ustawiamy ramiona, barki, czubkiem głowy pracujemy w przód, podwijamy palce stóp i po tym podciągnięciu mięśni brzucha w górę do pleców podnieś kolana. No i mamy wytrzymanie w takim podporze ze zgiętymi nogami. I teraz cały czas tą dolną częścią brzucha pracuj w górę. Jeszcze chwila. 10, 9, 8, jeszcze chwilka. 7, wytrzymajcie. 6, 5, 4, nie ściskamy ramionami szyi. 3, 2 i delikatnie połóż kolana na macie, połącz stopy i na wydechu zrób skłon do przodu. Pozycja dziecka, Adho Mukha Virasana. Jeszcze 2 oddechy. Sięgaj miednicą w dół do pośladków. Idź rękoma do przodu. Może jeszcze bardziej uda Ci się wydłużyć ciało. I jeszcze raz idziemy do góry. Wdech. Ustaw dłonie pod barkami. Podwiń palce stóp. Napnij brzuch. Podciągnij tą dolną część brzucha i do góry kolana. 10, 9. Rozszerzaj ramiona. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i połóż delikatnie kolana. Na wydechu skłon do przodu. Spójrz przed siebie, wdech. Wysuń ręce troszeczkę dalej. Podwiń palce stóp. Skieruj je do środka, pies głową do dołu. Podnieś kolana i na wydechu wyprostuj nogi tyle, ile możesz. Napnij uda. Jeżeli nie możesz wyprostować nóg, no pozostań wtedy z lekko zgiętymi nogami. Głowa jest między ramionami. I teraz sięgnij miednicą daleko, daleko, daleko w tył. Napinamy brzuch, podciągamy tą dolną część brzucha i robimy wychylenie ciała do przodu. Podwijamy palce stóp, ustawiamy barki nad nadgarstkami i deska. Napnij uda, sięgnij piętami w tył, wytrzymanie. Jeżeli jest Ci ciężko ustać w desce, to połóż kolana na ziemi i wychyl się lekko do przodu. I cały czas utrzymuj to napięcie w brzuchu. A jeżeli możesz utrzymać się z kolanami nad podłogą, to jeszcze chwilę wytrzymaj. 5, 4, 3, 2 i delikatnie połóż kolana na macie. Wydech, pozycja dziecka. I idziemy w górę. Wdech. I wydech, opuszczamy pośladki. Jeszcze raz wdech. Wydech. Jeszcze jedno powtórzenie. Wdech. Wydech. Obniżamy miednicę i teraz palce dłoni w górę. Sięgamy wnętrzem dłoni do przodu i nadgarstkami. Głowa między ramionami. I teraz wyobraź sobie, że przepychasz rękoma ścianę. 4, 3, 2 i wystarczy. Pies głową do dołu. Wdech. Wydech. Pies głową w dół. I sięgnij pośladkami w tył, w tył, w tył. Uda napięte. I przejdź do deski. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Można w razie czego kłaść kolana, jeżeli czujesz, że jest za ciężko. 3, 2, wydech, pies głową w dół. Zegnij kolana, podejdź stopami w kierunku dłoni, skrzyżuj przedramiona i na lekko zgiętych nogach rozluźniamy przestrzeń dolnych pleców. Rozluźnij też barki, ramiona, pokołysz się, możesz do przodu, do tyłu, na boki, ósemki, kółeczka.
Pobawcie się troszeczkę w tej pozycji. Zależy mi na tym, żebyście w tym skłonie teraz się rozluźnili. Fajnie. Odwrotnie skrzyżujcie ręce i tak samo. Pobujajcie się. Oddychajcie. Dobrze. I wystarczy. Zginamy kolana, kładziemy ręce na macie i przechodzimy do klęku. Teraz jeszcze zrobimy jedno ćwiczenie w klęku podpartym. Ćwiczenie, które będzie wzmacniało mięśnie brzucha, grzbietu oraz mięśnie pośladkowe. Ważne przestrzenie właśnie dla kręgosłupa lędźwiowego. Dobrze, ustawiamy dłonie pod barkami, podwijamy palce stóp, napinamy tą dolną część brzucha, podciągając ją lekko, bez spłacania krzywizny w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. I teraz wysuń prawą nogę do tyłu, równomiernie rozłóż ciężar ciała na dwie strony, prawą i lewą. I teraz na wydechu podnieś nogę do linii pośladka. Sięgnij opuszkami palców w tył i teraz podnieś przeciwną lewą rękę. Prawa noga w górze i lewa ręka. Oddalamy dłoń od stopy, stopę od dłoni. 10, 9, 8, brzuszek napięty, 7, oddychaj, 6, 5, 4, 3, jeszcze bardziej rozciągnij ciało, 2 i opuszczamy rękę, nogę, od razu druga strona. Cofnij lewą nogę, napnij brzuch, z wydechem podnieś nogę, napina się pośladek tej nogi i teraz przeciwna prawa ręka do przodu. I wytrzymanie. Ręką sięgaj w przód, nogą sięgaj w tył i utrzymuj napięcie w brzuchu. Oddychaj. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i postaw rękę, nogę i na chwilę opuść pośladki, napięty wydech. Lecimy do góry, wdech, dłonie pod barkami, podwijamy miednicę, kość ogonową, rozluźniamy dół pleców. Podwijamy i zobaczcie, nie robię teraz pełnego rolowania, pełnego kociego grzbietu, tylko ruchem miednicy zaokrąglam odcinek lędźwiowy kręgosłupa i potem go opuszczam. Czyli ruch miednicy niech spowoduje, że odcinek lędźwiowy będzie się kołysał w górę i w dół. I teraz dodaj całą linię kręgosłupa. Odcinek. Miednica ciągnie za sobą odcinek lędźwiowy, piersiowy, szyjny i potem prostujemy. Skinamy, prostujemy i jeszcze raz skinamy, rolujemy i prostujemy. Skłon do przodu, na 2 oddechy. Następnie przełóż ręce w okolice kolan i wyprostuj plecy. I po tym takim krótkim wzmacnianiu przejdziemy do rozciągania, wrócimy do tej przedniej strony uda. Przejdźcie do klęku i teraz wysuńcie prawą nogę do przodu. Jeżeli masz problemy z kolanami, pod kolano tej dolnej nogi możesz podłożyć sobie koc. Ręce połóż na biodrach i wysuń prawą stopę przed linię kolana. Wyrównaj linię bioder, czyli 2 biodra skierowane są teraz do przodu. Ściągnij łopatki, ściągnij do siebie też lekko łokcie, unieś mostek i na wydechu, odpychając się prawą stopą od podłogi, wychyl biodra, miednicę w przód. Chciałabym, żebyście poczuli, jak rozciąga się teraz przód lewego uda. I z prawą stopą cały czas odpycham się od ziemi. I teraz dodaj 5 takich pogłębień wychodzących właśnie z przestrzeni bioder. Jeszcze 2. I pozostań. Ściągnij łopatki, unieś mostek,
Wyrównuj linię miednicy, czyli lewym pośladkiem mocniej pracuj do przodu. Dobrze, i wracamy. I teraz to samo z drugą nogą. Prawa wraca, lewa idzie do przodu, stopę ustawiamy trochę przed linią kolana, dłonie na biodrach, ściągnij łopatki, wdech i na wydechu wypchnij bioderka do przodu. Pozostań. Teraz lewą stopą odpychasz się od ziemi, wydłużamy przód prawego uda i 5 pogłębień. Raz, 2, 5 pogłębień w przestrzeni bioder miednicy. Zatrzymanie stop, unieś mostek, sięgnij mostkiem w górę, a miednicą w przód. Lewą stopą odpychaj się do góry. Jeszcze chwilkę. Długi brzuch i wracamy. I teraz jeszcze raz. Prawa noga pójdzie do przodu. Stopa przed linią kolana. Podnieś teraz ręce do góry, wdech. Sięgnij rękoma do sufitu i na wydechu pchnij miednicę do przodu. Prawą stopą odpychasz się od ziemi i rękoma teraz chcemy dotknąć sufitu. Jeszcze dłuższe ręce. Możecie też troszeczkę mocniej zapracować teraz lewą ręką w górę i teraz prawą. No i poczuj, że tutaj wytworzyła się od kolana przez udo, brzuch, klatkę piersiową i ręce wytworzyła się taka obła linia. Wracamy i to samo na drugą stronę. Prawa noga wraca, lewa noga do przodu, ustaw ręce, wdech, sięgnij rękoma do góry, do sufitu, wysuń troszeczkę lewą stopę, wydech, wypchnij biodra do przodu, odpychamy się lewą stopą od ziemi i w górę ramiona. Nogą z tyłu, prawą, też lekko pracuję. Grzbietem stopy i łydką również odpycham się od podłogi. I do góry ręce. Dłuższa prawa ręka, prawy bok ciała. I teraz lewa. I wytrzymaj. 2 oddechy. I wracamy. Super. Pies głową do dołu. Adho Mukha Svanasana. Podwijamy palce stóp, dłonie przed linią ramion. Podnieś kolana. Odepchnij się rękoma od maty i wyprostuj nogi w kolanach. Sięgnij teraz piętami w tył, napnij uda i wyobraź sobie, że teraz wydłużasz tą pozycję miednicą. Pchnij pośladki do tyłu. Pośladki do tyłu. Jeszcze chwilę. Tak jakby ktoś nas ciągnął teraz za pośladki w tył. Jeszcze 2 oddechy. Uda napięte. I połóż nogi na ziemi. Przechodzimy na chwilę do leżenia na brzuchu. Wydłuż jedną, wydłuż drugą nogę i ustaw w ten sposób ręce. Zginamy je w łokciach, rozszerzamy palce dłoni, kciuki skierowane do wewnątrz i teraz całą linią nadgarstka, dłoni, nadgarstka, przedramienia i łokcia doklej się do maty, przyklej te przestrzenie do maty, zrotuj ramiona na zewnątrz i odepchnij się od podłogi. Wnętrzem dłoni, nadgarstkami, przedramionami i łokciami. Biodra i kość łonowa leżą nam na podłodze. Jeszcze chwila, szerokie, otwarte ramiona i wracasz. I jeszcze raz powtórzymy to ćwiczenie. Jeżeli ktoś z Was, idziemy już w górę, jeżeli ktoś z Was odczuwa napięcie w dolnych plecach, to można wysunąć ręce bardziej do przodu i wtedy będzie mniejsze wygięcie. Jeżeli nic się nie dzieje, to łokcie zostają pod linią ramion. Dobrze, i rozluźnij. I teraz wysuńcie troszeczkę te ręce do przodu, łokcie przed linię ramion. I teraz na wdechu prostujemy łokcie. Biodra zostają na macie. I wracamy. I jeszcze raz wdech. Wyprostuj łokcie i wróć. I 10 powtórzeń jeszcze. Wdech.
wydech, wdech, wydech, wdech. I tutaj podobnie, jeżeli ktoś czuje, że spinają się za mocno plecy, kręgosłup, właśnie w tej dolnej części, to można wysunąć, cały czas robimy, dalej ręce i wtedy to wygięcie będzie mniejsze. Można też, cały czas ćwiczymy, można też pozostać w nieruchomej pozycji i nie dodawać tego ruchu w przód, w tył. Jeszcze jedno powtórzenie. Góra, dół i rozluźnij. Połóż czoło na górnej dłoni i rozluźnij miednicę. Robimy takie, zobaczcie, przechylenie miednicy w prawo i w lewo. Rozluźnione pośladki, rozluźnione uda, rozluźniony brzuszek. Dodaj jeszcze teraz ruch w przestrzeni ramion i tak sobie popływajcie teraz. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w jakiejś takiej, tak jakbyśmy kości nie mieli. Jesteśmy może w wodzie i to ciało robi się takie bardzo miękkie, elastyczne i sobie po prostu tak pływa. Tak jakby nie było kostek. Jeszcze chwila. Głęboki wdech. Wydech przez usta. I ruszasz miednicą, ruszasz ramionami. Jeszcze chwila. Wdech. Wydech. I ostatnie powtórzenie. Wdech. I wydech. Rozgrzane mamy fajnie plecy, kręgosłupy, to wstaniemy sobie teraz i przejdziemy do pozycji wojownika. Wojownik pierwszy, Virabhadrasana 1. Stańcie po prawej stronie maty. I teraz zróbcie duży wykrok prawą nogą do przodu. Idę do dużego wykroku. Z tyłu stopę, lewą ustawiam na palcach, pięta w górze. I idę prawą nogą w przód i prostuję kolano. Stopa ustawiona jest w linii z biodrem. Ręce na biodrach, ściągam łopatki i teraz na wydechu zginam z przodu kolano i jednocześnie piętą z tyłu pracuję w tył. Tu zginam nogę do kąta 90 stopni, ściągam łopatki i podnoszę ręce do góry. Wdech. I teraz tą nogą z tyłu pracuj cały czas tak jakbyś piętą chciał dotknąć ziemi. Prawą stopą, która jest z przodu, odpychaj się od maty. Jeszcze wyżej ręce i do góry. Opuszczamy ręce. I to samo na drugą stronę. Od razu się odwrócimy. Lewa stopa, prawą stopę ustawiamy na palcach, a tam ciało może się troszeczkę chwiać, nic się nie dzieje. Ściągamy łopatki, wdech, wydech, zginamy z przodu nogę do kąta 90 stopni i teraz pchnij prawą piętę w tył. I cały czas utrzymuj ten ruch opuszczania pięty w kierunku podłogi. Lewą stopą odpychamy się w górę. I teraz ramiona do góry, wdech, wojownik pierwszy, pracują nogi, wydłużają, ciągną mi w górę ręce, z tyłu pięta chcę dotknąć ziemi, robi się długi brzuch i spokojny oddech. Długie ręce. Rozluźniona twarz. Wstajemy, wdech, opuszczamy ręce i jeszcze raz. To samo na prawą stronę. Prawa stopa, lewa, piętka w górze, do góry ramiona, wdech i widech. Wojownik pierwszy. Lewa pięta w tył. Jeszcze odpychaj się prawą nogą w górę, sięgaj rękoma do sufitu. Jeszcze jeden oddech. Wstajemy, wdech. Opuść ręce. Łach. I druga strona. Prawą stopę z tyłu ustaw na palcach. Podnieś ramiona. Wdech. I wydech. Wojownik pierwszy. Odpychamy się lewą stopą. Prawa pięta w tył i ręce wysoko w górę. Poczuj, jak się rozciąga linia przednia ciała.
od łona aż do mostka, aż do rąk. Jeszcze jeden oddech. Wytrzymaj. I wstajemy. No pięknie. Dobrze, stańcie w tadasanie. Połączcie palce stóp. Połóżcie ręce na biodrach. Wdech. Zegnijcie kolanka. Wydech, skłon. Skrzyżuj przedramiona. Puść luźno głowę. Opuść ręce na ziemię i wyprostuj kolana. Tyle, ile możesz. Jeżeli nie możesz wyprostować teraz kolan, zostajesz na lekko zgiętych. Lub w tym wariancie ze skrzyżowanymi przedramionami. Czubkiem głowy sięgnijcie w dół. Jeszcze 2 oddechy. Jeśli masz wyprostowane nogi, podciągnij rzepki. Zaktywizuj przody ud. Następnie zginamy kolana. Kładziemy ręce na udach. Kręg po kręgu prostujemy kręgosłup. I przejdziemy teraz do parteru, troszeczkę niżej. Przygotujcie sobie teraz pasek. Może być też koc. Koc będzie ułożony pod głową. Kładziemy się na pleckach. Rozluźnimy dół pleców po tych łagodnych wygięciach do tyłu, które robiliśmy. Prostujemy nogi. Zegnij prawą nogę, przełóż pasek za przód pięty i na wydechu wyprostuj nogę. Ręce trzymają pasek jak najbliżej stopy. Ramiona opuszczamy. I jeżeli nogi nie możesz utrzymać wyprostowanej pod kątem 90 stopni, to wtedy luzujesz trochę pasek i opuszczasz nogę. Zależy mi dzisiaj w tym ćwiczeniu na tym, żebyście, zostańcie, okolice krzyża, czyli tą część górnych pośladków, doklejali teraz do podłogi. I trzymamy. Poczuj, jak kość krzyżowa teraz się przykleja do podłogi, do maty, osadza się w niej po prawej i po lewej stronie. Dobrze, zmiana. Prawą nogę kładziemy, lewą zginamy, na wydechu prostujemy, palce stóp na siebie i też kość krzyżowa do maty. Ramiona, łopatki w dół do maty. Dłonie rozluźnione na pasku, one tylko trzymają pasek i niech robi się szeroka przestrzeń, okolica właśnie kości krzyżowej. Niech ona się osadza w ziemi. Kość krzyżowa, nie odcinek lędźwiowy. Odcinek lędźwiowy jest wyżej nad kością krzyżową. Zależy nam na krzyżu, na tej przestrzeni tuż nad pośladkami, nad szparą międzypośladkową. Uda napięte. Brzuch w rozluźnieniu. Dobrze, jeszcze jedna zmiana. Supta Patanguszta pierwsza, prawa noga w górę. Wydech. I też kość krzyżowa w dół do ziemi. Pełny wdech, wydech i zmiana. Lewa noga, prawa noga zostaje na ziemi i lewa noga w górę. Barki w dół. Tyłem prawej nogi pracuj do ziemi i rozszerzaj, osadzaj w podłodze okolice krzyża. Dobrze i wystarczy. Opuszczamy nogę. Przejdziemy sobie teraz do następnej pozycji, do Viparita Karani. Potrzebny jest klocek. Odkładamy koc.
Dobieramy klocek. Pokażę dwa warianty. Podchodzę stopami do pośladków, podnosimy miednicę, ustawiam klocek pod kością krzyżową. Ustawiony jest wzdłuż kości krzyżowej, opuszczam stopy, podwijam ramiona i odpycham się całą linią ramion, łokci, przedramion, nadgarstków i dłoni do góry. Unoszę mostek, miednica sobie swoim ciężarem, ona się osadza w klocku i to jest wariant dla dzisiejszych niedyspozycji, czyli jeżeli dzisiaj jest menstruacja, masz menstruację, to pozostań w tej pozycji. Gdyby ten wariant był dla kogoś zbyt wymagający, to możecie też być na średnim klocku. Dobrze? Ja zostanę na wysokim, czyli na tym wariancie pozostają dzisiejsze niedyspozycje. Reszta osób podnosi jedną nogę, drugą i łapiemy tutaj równowagę. Następnie z kolejnym wydechem prostujesz kolana i sięgasz nasadami palców. Tutaj bardzo ważne jest, żeby być ciężarem ciała na swoich rękach, barkach, ramionach, a nie na szyi i głowie. Tak więc cały czas tą linią, całą linią rąk od ramion po dłonie odpycham się do góry i unoszę mostek. Nasadami palców sięgam do góry do sufitu. Jeżeli ktoś z Was nie może utrzymać wyprostowanych nóg w pionie, tylko nogi się zginają i uciekają tam gdzieś w tył, zegnijcie wtedy bardzo proszę kolana, puśćcie stopy i zostańcie w tym wariancie. On nie będzie obciążał dolnych pleców, kręgosłupa lędźwiowego. Dobrze? W górze, w pionie mają nogi tylko osoby, które mogą wyprostować te nogi i utrzymać je pod kątem 90 stopni wyprostowane. Rozluźniamy brzuch, pozwalamy teraz, żeby krew z nóg spływała sobie do miednicy. Z miednicy ta krew w spokojny sposób przelewa się do brzucha, klatki piersiowej, głowy. Ręce cały czas aktywne. Cały czas całą linią rąk odpycham się do góry. Jeszcze bardziej rozluźniony brzuch i aktywne nogi. Nogi, które sięgają teraz dosłownie do nieba, do sufitu. W tej pozycji nie kręcimy głową na boki. Dobrze, zegnijcie kolana, opuszczamy jedną nogę, drugą, pozostańcie w Czatuszpadasanie i jeszcze odepchnijcie się rękoma w górę, unieście mostek, jeszcze bardziej rozluźnij podbrzusze i brzuch. Pełny wdech, wydech. Dobrze, i rozluźnij teraz ten chwyt. Wysuń jedno, drugie ramię, podnieś miednicę, wysuń klocek i kręg po kręgu połóż kręgosłup na podłodze. Zostają zgięte nogi i daj ręce w poprzek. I bardzo możliwe, że teraz poczujecie, jak fajnie oddycha ciało po wyjściu z tej pozycji. Jak, że tak powiem, kopa dostały płuca, rozluźniło się jeszcze bardziej wnętrze ciała, wnętrze jamy brzusznej, podbrzusza, płuca, okolice płuc właśnie, klatki piersiowej. Dobrze, przekręcamy się na boczek, siadamy i na chwilkę usiądźcie w siadzie skrzyżnym. Zrobimy jeszcze na chwilę skłon do przodu, wysuń jeden pośladek, drugi, stopy ustaw w linii z kolanami, staraj się ich nie podciągać pod miednicę, krocze, wysuń stopy do przodu i też jeżeli kolana mocno wysoko uciekają do góry, to siadamy sobie na wałku lub na kocu. Skłon do przodu.
Jeżeli w tej pozycji, w tym skłonie, pośladki unoszą Ci się nad podłogę, to też proszę podłożyć pod pośladki koc. Teraz zegnij łokcie, puść luźno głowę i zrób kilka swobodnych oddechów. I jesteśmy teraz w tym skłonie do przodu i poprzechylajcie troszeczkę ciało w prawą, w lewą stronę w taki miękki, elastyczny sposób. Zależy już mi, abyście teraz właśnie bardziej się rozluźniali niż jakoś mocno rozciągali. Chcę, żeby właśnie odpoczęły plecy, żeby biodra były w mocniejszym zgięciu. Niech rozluźnia się przestrzeń skóry, powięzi, no a przede wszystkim kręgosłup. Niech on sobie w taki mięciutki sposób porusza się w każdej przestrzeni. Dobrze, zatrzymujemy się, zatrzymujemy ruch, zrób wdech, pełny wydech i spróbuj jeszcze troszeczkę o milimetr niżej opaść. Zegnij łokcie. I następnie przesuń ręce do stóp, kręg po kręgu, wyprostuj plecy. Odwrotnie skrzyżujemy nogi, czyli druga noga z przodu, golenie stopy w linii z kolanami, można wysunąć jeden, drugi pośladek i jeszcze raz. Idziemy do przodu, skłon, wydech i też miękko falujemy. Faluje brzuszek, klatka piersiowa, całe plecy, miednica na ziemi. Można już sobie zgiąć łokcie, szyja może się też poruszać. I poczuj, jak to całe ciało właśnie reaguje na ten ruch i na wydechach jeszcze bardziej się rozluźnia. Dobrze, powoli spowalniamy i zatrzymujemy ruch, robimy wdech, wydech i opadasz. Przenieś ręce w okolice stóp, doklej miednicę do podłogi, kręg po kręgu, wyprostuj plecy. Fantastycznie. Jesteśmy po głównej części zajęć. Teraz czas na relaks. Dobierzcie sobie pod głowę klocek lub książkę, ewentualnie poduszkę oraz pod kolana wałek lub koc. Z koca można zrobić sobie wałeczek. I teraz tak, kładziemy się na plecach. Pod kolana podkładam wałek i tak podkładam ten wałek, żeby pięty dotykały ziemi. One nie powinny być nad podłogą. Jak będą nogi, pięty na podłodze, to się jeszcze bardziej rozluźnią dolne plecy. I pod głowę podkładamy poduszkę, koc lub płaski, ten niski klocek. Można sobie wysunąć lekko pośladki do przodu i też wygodnie opieramy tyły ud, kolan i łydki na wałku. Rozluźniamy stopy, kładziemy ręce po bokach ciała i przechodzimy do siawasany, czyli do końcowego naszego relaksu. Upewnij się, że wygodnie leżysz. Jeżeli czujesz, że coś należy poprawić teraz w swojej tutaj pozycji, to popraw. Można przesunąć troszeczkę do przodu wałek lub do tyłu. Mają dobrze ułożyć się plecy w taki sposób, że poczujecie, że możecie się w pełni rozluźnić w tym leżeniu, w tej leżance. Ja tą leżankę zawsze proponuję uczestnikom zajęć, gdy właśnie mają bóle w plecach przeciążeniowe i nie tylko przeciążeniowe. To podparcie kolan powoduje właśnie odciążenie dolnych pleców. Dobrze, mam nadzieję, że już wygodnie leżycie. Zamykamy oczy. Zrób głębszy wdech. I na wydechu przez usta wypuść powietrze i zrób jeszcze 2 takie oddechy. Wdech nosem, wydech ustami.
I jeszcze jeden oddech. Możliwe, że po wydechach czujecie, że jeszcze tam jakoś inaczej trochę chce się ciało ułożyć. To reagujemy na potrzeby ciała zawsze. I poczuj, że wygodnie leżysz i że w tej pozycji możesz odpocząć. Możesz odpocząć po naszych zajęciach, może po całym dniu, może po tygodniu. Jak się czuje moje ciało teraz, w tym momencie? Jak ja się czuję po dzisiejszej praktyce? Co mi ona dała? Jak jest inaczej w ciele? I obserwuj, oddychaj i zaobserwuj, jak się czują nogi, miednica, plecy, kręgosłup, ręce. Jak się czuje też głowa. I wyobraź sobie, że masz teraz wewnątrz ciała taki skaner i przeskanuj swoje ciało od czubka głowy w dół, przez linię szyi, klatki piersiowej, rąk, brzucha, przez miednicę, całe nogi, aż do stóp obserwujesz to ciało. I jeszcze raz od stóp w górę do czubka głowy. I znajdź teraz w przestrzeni swojego ciała miejsce, do którego chcesz jeszcze przez chwilę sobie pooddychać. Przekierować na to miejsce uważność i pooddychać do niego. Może jest to miejsce, które choruje, może jest to miejsce bolące, właśnie napięte, spięte, może po kontuzji jakiejś. Już mamy uważność na tym miejscu. Wyobraź sobie to miejsce, jak ono wygląda właśnie od wewnątrz. Daj mu odczuć, że je widzisz i że właśnie chcesz się nim teraz jeszcze bardziej zaopiekować. Zacznij do niego oddychać. Zrób do niego wdech, wprowadź do niego tlen i na wydechu rozluźnij, oddając na zewnątrz napięcie z tego miejsca. I przez krótką chwilę w ten sposób oddychaj. Jeszcze bardziej rozluźniona głowa. I jeszcze bardziej rozluźnione ramiona. A wy oddychacie cały czas sobie do tego miejsca. I jeszcze bardziej rozluźnione ręce, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica i nogi. I zrób jeszcze 2 oddechy do tego miejsca, które sobie wybraliście. Poczujcie, że to miejsce integruje się jeszcze bardziej z resztą ciała. Już nie jest takie oddzielone. I poczujcie swoje ciało jako całość, jedność, która w harmonijny i zrównoważony sposób funkcjonuje w tym właśnie połączeniu i zjednoczeniu. I podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę. I powoli otwórzcie oczy. Zginamy kolana, stawiamy stopy na wałku. Wysuńcie spod głowy pomoc. Na chwilę przekręćcie się na jeden boczek, potem na drugi. Przenieś rękę za głowę i wróć do leżenia na plecach. Przeciągnij nogi do brzucha. I jeszcze raz przekręć się na bok i usiądź.
Dziękuję za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że fajnie Wam się ćwiczyło i że dobrze się czujecie. Tematem dzisiejszych zajęć był odcinek lędźwiowy kręgosłupa, profilaktyka i zdrowe nawyki. Celem tych naszych dzisiejszych zajęć było rozluźnienie właśnie tej przestrzeni dolnych pleców oraz miednicy, rozluźnienie, wzmocnienie oraz uelastycznienie. Tak więc te ćwiczenia tutaj nam się właśnie, one były takie przemieszane, było raz wzmacnianie, innym razem właśnie rozluźnianie, aktywizowanie. Te ćwiczenia możecie robić kiedy chcecie, jeżeli czujecie, że właśnie te dolne plecy Wam się spinają albo bolą. Możecie zrobić nawet połowę zajęć i na pewno ona coś już wniesie do Waszego zdrowia i ogólnie samopoczucia. Tak więc korzystajcie z tych zajęć kiedy chcecie. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Życzę owocnej praktyki, dalszej, wspólnej i do zobaczenia.